które zapachy nigdy nie przemijają. Każdy liść, każda gałązka przypomina mi Polskę, lato i dom. Życie bez scenariusza prosto z serca z mojego australijskiego ogrodu. Zapraszam do oglądania. Witajcie moi kochani, dzisiaj sobota, jak zwykle witam Was serdecznie na moim kanale. Dzień, życie bez scenariusza, piękny, nareszcie, trochę wieczny, ale tak jak mówię, każdą sobotę zaczynamy od ogródka, a tak naprawdę to od kawy. Zapraszam do oglądania i zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. Pochwalę Wam się paroma rzeczami, które kupiłam. Udało mi się kupić tutaj w Australii, a jest to między innymi chrzan świeży i zaraz Wam wszystko pokażę. Dobra, wchodzimy. Słuchajcie, nożyczki, rękawiczki, no i oczywiście koszyk na nasze cotygodniowe zbiory, a jest tego trochę, wszystko rośnie, więc trzeba na bieżąco obrywać. Więc zapraszam do mojego ogródka i co będziemy dzisiaj robić? Przede wszystkim mam dwa nowe kwiatki. Tutaj kupiłam sobie dwie hortensje, jedną fioletową, jedną białą, jak sami widzicie. Pokażę Wam z bliska, wygląda pięknie. Myślałam, że już mi się nie przyjmą, bo ta fioletowa, no niestety mi oklapła, jak ją posadziłam. Wszystkie kwiaty poszły w dół, no ale odbiła, ruszyła z powrotem, więc jestem szczęśliwa. No i oczywiście zakupiliśmy borówkę amerykańską, pomidorki żółte już mi rosną, moje samosiejki, jabłonka kwitnie jak na wiosnę przystało, więc wszystko, mandarynek jest po prostu tyle, że sobie nawet nie wyobrażacie, na każdej gałązce, ale w zeszłym roku też żeśmy mieli. W tym roku muszę obciąć liść laurowy do ususzenia, no bo to już jest taki czas. Ogórki mi kwitną, też Wam zaraz pokażę. Tu kupiłam sobie borówkę amerykańską, już z owocami, zobaczymy. Jest na słoneczku, więc powinno wszystko ładnie nam się tutaj przyjąć. Cytryna szaleje, jabłonka kwitnie. Zobaczcie, jakie ma kwiatuszki piękne. A tutaj mój nowy nabytek, moje hortensje. O, piękne. Jeszcze sobie kupię dwa inne kolory, bardzo mi się podobają. Koni, za bardzo mam gdzie to sadzić. Zobaczcie, poczekajcie, bo mi światło tutaj odbija. Nie z tej strony. O, zobaczcie, jak ona jest cudowna. Bialusieńka, piękna. No, biały to jest mój kolor, więc zobaczcie moje drzewo liścia laurowego. No rośnie jak wściekłe, muszę go dzisiaj obciąć. Kwitnie mi szczaw, więc nie obrywam go, ze względu na to, że chcę mieć troszeczkę nasion. Może mi się rozsieje, chociaż powinnam go obciąć mimo wszystko. Zobaczcie, jakie ma duże liście. Oszalał.
No i rozmaryn, który też rośnie w każdych warunkach, można powiedzieć, tu w Australii. Tam po drugiej stronie te białe kwiatuszki to jest jaśmin, no i aloes. Aloes w Australii podstawa mieć go na ogródku ze względu na to, że bardzo szybko można się tutaj poparzyć. Ale tutaj zobaczcie, mandarynki są wszędzie. Dużo ich jest, no dobrze. Mandarynka dopiero będzie gotowa na jesień, zima, więc one są na razie, one jeszcze oblecą, dlatego że są duże wiatry, no więc cytryna też się rządzi swoimi prawami. Miała bardzo dużo kwiatów, no ale też ładnie się zawiązały. Zobaczcie, już mają takie małe cytrynki. Też, że tutaj jest cytrynki, a tu jeszcze kwitną. To jest taki gatunek karłowaty, można powiedzieć, no ale rośnie w ziemi, nie ma za wielkich wymagań, co chodzi o glebę, więc rośnie w każdych, można powiedzieć, też warunkach tutaj w Australii. Dobra, ale zobaczcie mój zakup. Kupiłam sobie liście chrzanu. Mam tu jedne, a tu gdzieś mam drugie. Kurczę, normalnie, jak sami widzieliście na początku, a tu mam drugą. Dałam tak trochę do cienia, żeby ich nie popaliło. No i będziemy kisić ogórki. Ładnie mi szałwia też rośnie. A zielsko też mi ładnie rośnie. To nie jest tak, że to jest wszystko. Tutaj mam rzodkiewkę posadzoną, ale rzodkiewka mi jakoś w ogóle ostatnie parę lat nie rośnie mi zbyt dobrze, więc nie wiem, coś tu jej nie pasuje. Posadziłam ogóreczki. Zobaczcie. Malutkie jeszcze tutaj te są. To są te drugie z drugiego sortu, co je sadziłam. Ale pokażę Wam. Tutaj już mi normalnie kwiatki rosną. Kwitną mi. Zobaczcie, to są moje ogóreczki jedne. To są te pierwsze, które posadziłam. Tu już drugie kwitną i nawet są zalążki ogórka. Zobaczcie. Czekajcie, bo mi tutaj nie widać. No pięknie, może mi się coś w tym roku uda. Koper się suszy. Tutaj też mam właśnie, zobaczcie, tu mam też ładne kwiatuszki. No, tu posadziłam drugie, to są z mojego, z tego co ja wysadziłam. Posadziłam też dwie truskaweczki. No zobaczymy, co z tego urośnie. To taki mały update. A tutaj jest mój pomidor samosiejka. Żółty, zobaczcie, jak ładnie. I rosną owoce. Jest ich dosyć. Zaraz je oberwię z tych wilków, jak to mówicie ładnie. No, a teraz pozbieramy, co się da. Sałata również pięknie rośnie. Zaraz też ją wyrwiemy. No, więc tak jak sami widzicie, w pracy na ogródku niby mały ogródek, a pracy na okrągło. No kochani, no to siadamy i teraz właśnie chciałam Wam powiedzieć, że to miejsce tutaj jest właśnie moim takim miejscem sobotnim, zawsze rano, z samego rana, po wypiciu kawy, po spacerze, po obchodzie, po całym tygodniu zobaczenia, co tutaj nowego urosło, co uschło, co daje nam na przykład, czegoś nie było, coś samosiejka jakaś się pokazała. Wiecie, jak się ma taki mały ogródek, to wszystko to widać, człowiek patrzy na każdy jeden detal. I to jest coś, co też pamiętam z Polski. Moja mama miała działkę z tatą i mają do dziś, moja mama ma do dzisiaj, ale właśnie to było to, że się chodziło właśnie po tej działce. Nie miała jej zbyt dużej, ale właśnie po ogródku się sprawdzało, jak rośnie marchewka, tam nie wiem, ogórki, pomidory. To był taki właśnie fajny feeling, przynajmniej dla mnie. Tak samo jak jeździłam do swoich dziadków na wieś jako dziecko, to babcia zawsze za ogrodem miała swój
ogródek, co chodzi o nowaliki, o rzeczy, które oni się z tego żyli, po prostu oni tego mieli bardzo dużo. Ale to właśnie było, rósł agres, porzeczka, czereśnie, jabłka, gruszki, wszystko, śliwki, wszystko było tam w ogrodzie i poza ogrodem była właśnie taki zielnik, można powiedzieć. No właśnie tam miała posadzone wszystkie warzywa, które były potrzebne na cały rok. Były kapusty, były fasole, były przenajróżniejsze rzeczy, to co można było wyhodować samemu. I to jest właśnie takie moje pamięć z dzieciństwa, gdzie ja prawdopodobnie mi to zaszczepili mi jako dziecko, bo ja bardzo to lubiłam. Ja byłam miastowa, jak to mówili na mnie na wsi, że ja byłam bogatą Hanyską ze Śląska, no bo tak na Pomorzu spostrzegali ludzi, którzy przenieśli się właśnie na Śląsk. Wiadomo, moi rodzice również wyemigrowali właśnie z Pomorza na Śląsk za pracą, więc to też był jakiś rodzaj emigracji i trzeba było się przystosować w nowym otoczeniu. No ja mówię, ja urodziłam się na Śląsku, ale tak naprawdę mówię, w domu u nas w domu mówiło się po polsku, nie mówiło się po śląsku. Chodziłam do polskiej szkoły, gdzie raczej dzieci mówili po polsku niż po śląsku, ale były szkoły tam w mojej miejscowości, gdzie na przykład mówiono po śląsku i to bardzo, bardzo takim mocnym śląskim językiem. No, ale do czego zmierzam z tym moim ogródkiem? Ja mówię, jako dziecko prawdopodobnie mi zaszczepili właśnie to, że zawsze babcia mówiła: Basiu, weź, proszę koszyczek, idź na ogródek, wyrwij marchewki, albo przynieś pietruszkę, albo przynieś szczypiorek, albo tam pomidory już powinny dojrzewać, więc zobacz, czy, czy są już pomidory, będziemy mieli na sałatkę czy na kanapkę. Wiecie, to były czasy naprawdę przepiękne. Ja zawsze mówię, że ja miałam moje dzieciństwo było naprawdę wspaniałe. Wspaniałe, wspominam go bardzo, bardzo pozytywnie i nawet jak nie było pewnych rzeczy, które nikt nawet nie myślał o nich, czy internet, czy telewizja, to w ogóle było zbędne tak naprawdę. Ludzie nawet nie mieli na to czasu, żeby usiąść i oglądać. Bardziej słuchali radia, muzyka, lato z radiem to jest po prostu ukojenie na moje uszy. Uwielbiam, zaraz przypominają mi się sceny z mojego życia, więc lato z radiem też jest taką kultową dla mnie piosenką rozpoczęcia się lata, że lato nadchodzi, że już jest lato, będziemy 2 miesiące fajnie sobie enjoyować, czyli odpoczywać. No wiadomo, kto odpoczywał, to odpoczywał, bo tak jak mówię, na gospodarstwie to tam za bardzo odpoczynku oni nie mieli, bo wiadomo, było bardzo dużo zwierząt, trzeba było to wszystko obrobić i rano, i wieczorem, i były kury, kaczki, konie, krowy, świnie i to nie było po jednej, dwie sztuce, jak teraz to mają ludzie, dlatego że działo się jak się działo. Natomiast mówię, ja jako miastowa, przyjeżdżając na wieś, ja byłam w wielkim żywiole. Zawsze moja mama mówiła, że w momencie, kiedy wracaliśmy już na Śląsk po wakacjach, mówiła, że nie mogła mnie doprowadzić do porządku ze względu na to, że mnie było po prostu wszędzie pełno. Wszędzie chciałam iść, robić coś. Ja nigdy nie należałam do ludzi, którzy lubią sobie po prostu tylko i wyłącznie posiedzieć, poenjoyować czy poopalać się. Nie, ja właśnie to. I nawet tu w Australii, jak jedziemy na plażę, to wolę sobie spacerować po plaży, niż po prostu położyć się plackiem i leżeć po prostu, nie wiadomo, i czekać na trzęsienie ziemi, jak ja to mówię. Więc dla mnie to jest szkoda czasu, ja muszę coś robić. No więc mówię, spacery nad oceanem. Ale wracając do mojego dzieciństwa, właśnie związane z moim ogródkiem. Ja mówię, tak jak byłam w Polsce wychowana, moi rodzice mieli małą działeczkę i też jak moje córki się urodziły, to żeśmy właśnie w weekendy chodziliśmy do mojej mamy, do moich rodziców po to, żeby też one miały styczność. Zobaczcie, taką mam sałatę. Piękną, prawda?
Super. Będzie dzisiaj na obiad. Swojska wieczera na całkowicie inaczej smakuje, ale muszę ją zrywać wcześniej, dlatego że ona potem się robi gorzka. Nie jest dobra w smaku, więc jak ona już przerośnie, to ona niestety, ale musi być, to już wtedy nie jest zbyt smaczna. No, więc taką sałatę dzisiaj z moim mężem zjemy na obiad. Dobra, sałatę mamy. Robak mi tu wpadł. Tu w Australii, tak jak mówię, ja zaczynam zawsze z samego rana, dlatego że słońce dzisiaj na przykład bardzo mocno świeci. Jest wiaterek, jest chłodno, ale w słoneczku jest ciepło. Więc tak do południa, po południu już się chowam do domu, już bardziej takie przyziemne rzeczy, jeżeli nigdzie nie wyjeżdżamy. I słuchajcie, takie jeszcze moje, gdzie pietrucha też fajna, moje takie przemyślenia z dzieciństwa, jak sobie właśnie, wiecie, ludzie nie mieli tyle tego wszystkiego jak teraz. Wiecie, każdy dąży do tego, co było. Tylko że z doświadczenia już wiem, że wyjeżdżając na jakąkolwiek emigrację, a jak wiecie, ja już byłam, Australia jest moją drugą emigracją. Pierwszą emigracją była Grecja, gdzie byliśmy tam z mężem jeszcze wtedy jako młodzi ludzie 3 lata. I posmakowałam już tej emigracji i powiem wam, wracając potem do kraju, mamy wyobrażenie, że będzie tak, jak było. Nie, nigdy już tak nie będzie. Ludzie po pierwsze żyją swoim życiem, wasi znajomi, wasza rodzina, nie mają swoje życie. I oni naprawdę nie chcą, nie to, że nie chcą, ale nie zastanawiają się tak naprawdę. Każdy się z grzeczności zapyta, jak było i co było. I czy ci się podobało, czy idzie zarobić. No to są takie podstawowe informacje. Ale czy ludzie chcą wiedzieć? Z grzeczności się zapytają, czy jak tam jest u was, co jest w ogóle i w szczególe. Natomiast no nie. No w dzisiejszych czasach ludzie są zabiegani. Ludzie nie mają czasu na odpoczynek. Ludzie naprawdę biegają w swoim życiu. Biegają i to biegają bardzo intensywnie. Są zajęci, każdy swoimi rzeczami, sprawami. Tu w Australii inaczej czas płynie, naprawdę. Też płynie szybko. Bo już wam mówiłam kiedyś, że naprawdę płynie bardzo szybko. I słuchajcie, takie mam pomidorki, maleńkie, takie żółte. Myślałam, że będą czerwone, są żółte. Jakie pyszne. Pychotka. A teraz, kochani, będziemy obcinać rozmaryn. Też go muszę ususzyć, więc dzisiaj suszenie, można powiedzieć, warzyw, ale nie mam już swojego rozmarynu, więc muszę go ususzyć, żeby mieć po prostu nasionka. Zaraz będziemy wkładać. Zobaczcie, ile rozmarynu. Widzicie? No, ale zapach jest po prostu obłędny. Rozmaryn. Rozmarynu w Polsce na przykład ja nie używałam nigdy. Dopiero w Grecji się dowiedziałam o tej roślinie. Teraz wiem, że jest już dość modna. Natomiast tu w Australii, jak wiecie, Australia słynie z wołowiny i z jagnięciny. Do jagnięciny zawsze używam rozmarynu. Jest naprawdę rewelacyjny. Całkowicie inny smak. Zarosło mi tu trochę. Zrywam majeranek,
kiedyś, gdzieś w ogrodzie babci. Lato znów siedzi, pietruszka w słońcu, liść laurowy drży, a w radiu gra melodia sprzed 1000 chwil. To zapach mojego dzieciństwa w dalekiej Australii dziś trwa. W sercu mam te same ogrody, choć świat tak daleko gra. Bo zapach w domu nie znika, niesie go wiatr przez czas. I gdy dotknę rozmarynu, wiem, że Espa wciąż we mnie gra. Lato z radiem w tle, śmiech przez okienko. Mama woła z kuchni: zjedz coś, dziecko. A dziś w Perth słyszę te same dźwięki, bo wspomnienia kwitną jak mój mały ogródek. To zapach mojego dzieciństwa w dalekiej Australii dziś trwa. W sercu mam te same ogrody, choć świat tak daleko gra. Słońce zachodzi nad eukaliptusem, a ja czuję Polskę w każdym liściu tu. Nie trzeba wracać, wystarczy pamiętać, bo wspomnienia kwitną nawet wśród kangurów. To zapach mojego dzieciństwa, co niesie wiatr przez świat. W sercu ogród i miłość, to zawsze wraca tam. To zapach mojego dzieciństwa, co niesie wiatr przez świat. W sercu ogród i miłość, to zawsze wraca tam. I on sam wyschnie. To jest taki liść, że nie trzeba zbyt dużego wkładu, czy suszarek, czy czegoś. Można sobie go też również zmielić. Niektórzy piją z tego herbatki. Ja raczej używam do zup, do sosów. No ale mówię, narwaliśmy tego trochę dzisiaj. A tu jest mój szczaw. Patrzcie, jak ładnie kwitnie. Pięknie, nie? Mam nadzieję, że przekwitnie mi się trochę bardziej tu rozsieje. Będziemy mieli więcej. No dobra. Czy te zioła to smak dzieciństwa? No nie. Dla mnie rozmaryn, liść laurowy, owszem, był używany, ale na przykład pierwszy raz liść laurowy widziałam też w Grecji. Mieliśmy drzewo laurowe, stąd właśnie zawsze jak gotowałam coś, to szłam sobie na ogród, rwałam sobie liść laurowy. Jak żeśmy przyjechali tu do Australii, kupiliśmy dom, to było jedno z zakupów, żeby mieć swój liść laurowy, bo to jest fajne. Nie należy do tanich, kosztuje około $5, nie wiem, 20 gram, więc wiecie, nie opłaca się. Nie opłaca się, jeżeli macie możliwość, a mieszkacie w Australii, to polecam zrobić sobie, zasadzić sobie drzewo liścia laurowego. Jest naprawdę rozmaryn również. Wiadomo, osoby, które mieszkają w Australii, jedzą bardzo dużo jagnięciny, większości ludzi, bo jagnięcina jest tutaj przepyszna, świeżutka, tak samo jak wołowina, więc to są zioła, które ja używam, używam je na dniu, można powiedzieć. Majeranek też jest częścią naszej polskiej kuchni, więc dlatego też go mam u siebie w ogródku, a najbardziej szczęśliwa jestem z tego, że mam swój własny chrzan, mam nadzieję, że mi urośnie. Mam swój koper, którą jak widzieliście już wcześniej, pokazywałam, jaki duży dostałam, ale niestety ten koper nie urósł u mnie. Ja mam bardzo marny koperek, rośnie, ale malutki. No i mam taki bardziej, jak to mówią, koper taki nie do kieszenia ogórków, tylko zwykły koper do ziemniaków. No więc są 2 gatunki. No ale ten od mojej znajomej po prostu
wyrósł jej tak pięknie, takie piękne kwiaty, jak już sami zresztą widzieliście. No moi kochani, biorę się za segregowanie mojego ogródkowego, sobotniego zbioru. Muszę to teraz trochę powiązać, porozkładać, no a później widzimy się dalej. Trzymajcie się moi kochani, do usłyszenia. Zrywam majeranek, pachnie jak kiedyś, gdzieś w ogrodzie babci. Lato znów siedzi, pietruszka w słońcu, liść laurowy drży, a w radiu gra melodia sprzed 1000 chwil. To zapach mojego dzieciństwa w dalekiej Australii dziś trwa. W sercu mam te same ogrody, choć świat tak daleko gra. Bo zapach w domu nie znika, niesie go wiatr przez czas. I gdy dotknę rozmarynu, wiem, że Espa wciąż we mnie gra. Lato z radiem w tle, śmiech przez okienko. Mama woła z kuchni: zjedz coś, dziecko. A dziś w Perth słyszę te same dźwięki, bo wspomnienia kwitną jak mój mały ogródek. To zapach mojego dzieciństwa w dalekiej Australii dziś trwa. W sercu mam te same ogrody, choć świat tak daleko gra. Słońce zachodzi nad eukaliptusem, a ja czuję Polskę w każdym liściu tu. Nie trzeba wracać, wystarczy pamiętać, bo wspomnienia kwitną nawet wśród kangurów.